Cześć, witam Was w kolejnej przygodzie. Dzisiaj zwiedzimy sobie bardzo fajne ruiny zamku Esterki, także serdecznie Was zapraszam. Zamek, który dzisiaj zwiedzamy, pochodzi z XIV wieku i jest usytuowany na wzniesieniu. Został wybudowany prawdopodobnie przez przodków rodu Firlejów. Wiemy, że w 1317 roku tereny te należały do Dziersława i Ostasza herbu Lewart z Bejsc. Można spotkać się też z hipotezą, że zamek został wybudowany na pomysł Kazimierza Wielkiego, który po najeździe Tatarów chciał wzmocnić te tereny, a ów pomysł został zrealizowany przez wspomnianego wcześniej Ostasza. Skupmy się teraz na roku 1399, kiedy to zostaje spisany dokument odnośnie sprzedaży zamku przez Jana z Bejsc kasztelanowi żarnowskiemu Klemensowi z Kurowa herbu Szreniawa. Cały ten zamek został oszacowany na wartość 550 grzywien. Legendy to jest coś, co jest ściśle związane z historią takich właśnie obiektów. No i nie jest inaczej w tym przypadku. Dlaczego zamek Esterki? Wiąże się to z pierwszą legendą. Król Kazimierz Wielki miał kochankę, która miała na imię Estera. Właśnie ten obiekt tutaj ma upełnić rolę jej schronienia, a dodatkowo król Kazimierz Wielki mógł się tutaj w sposób potajemny spotykać ze swoją kochanką. Druga legenda tego miejsca jest związana z duchem, który tutaj sobie przebywa. Ale zacznijmy od początku. Była pewna kobieta, która była rozbójniczką i grasowała tutaj w tych terenach koło zamku. Grabiła, okradała, całe skarby gdzieś schowała. Co jest w tym ciekawe, że teraz ten duch tutaj zamieszkał na tym zamku, gdzie są ukryte te skarby i ponoć je liczy i zliczyć nie może. Kolejna bardzo fajna legenda i zarazem ciekawostka wiąże się z tym, że ten zamek jest połączony tunelem z zamkiem w Kazimierzu. Najciekawsze jest to, że jeszcze na początku XX wieku była możliwość poruszania się tym tunelem, ale teraz jest zasypany, no i ciężko jest go zlokalizować. Jest jeszcze jedna fajna rzecz. Mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają w pobliżu tego zamku, twierdzą, że to wzgórze zamkowe nazywa się też Lochami. Jest to bardzo ciekawe. W latach 60. XV wieku zamkiem zajmowali się zbąscy, a następnie obiekt trafił w ręce Oleśnickich. Zamczysko zmieniało jeszcze kilka razy właścicieli, aż w XVII wieku zaczyna popadać w ruinę. W późniejszych latach planowano odbudowę zamku, ale niestety nie doszło to do skutku i dziś pozostały tylko fragmenty. I tutaj kończy się nasza opowieść o zamku Esterki. Mam nadzieję, że Wam się spodobała, dacie nam łapkę, polecicie filmik znajomym. No i ja już Was zapraszam na kolejną przygodę. Cześć!